Witajcie na moim kanale. Jestem NVIX, a to jest gra Satisfactory i moja rozgrywka Project Nova Bricka, w której koncentruję się na późniejszych fazach gry. W dzisiejszym odcinku wejdziemy na tę oto skałę, która tak się składa, że jest też najwyższym punktem świata gry, tytułowym dachem świata i założymy tam kopalnię. Kopalnię nie byle czego, bo uranu, który zapewni nam też przy okazji sporą dawkę promieniowania. Uran nie jest mi potrzebny już teraz, zaraz. Planuję go wykorzystać w przyszłości w elektrowni atomowej, która powstanie gdzieś tam hen daleko za tymi skałami. Ale ponieważ wykańczam właśnie tę miejscówkę, to jest kompleks fabryczny Elektronika Południe, teraz skąpany w świetle porannego słońca, i chciałbym po prostu domknąć temat, skoro tu już jestem, to zdecydowałem się, że dodam jeszcze te kopalnie, aby się tu później nie wracać. Ta miejscówka gościła już w poprzednim odcinku, w którym uruchamialiśmy i wykańczaliśmy wnętrze i cały łańcuch produkcyjny elektroniki, bo tym się tutaj zajmujemy. Od tamtego czasu, cóż, fabryka działa. Dokonałem paru optymalizacji jeszcze na podstawie obserwowania tego, jak to się wszystko zachowuje, i zrobiłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie zająłem się 2 złożami węgla niewykorzystywanymi do tej pory, których, jeśli oglądaliście ten dość długi ostatni odcinek, to pamiętamy, że się zorientowałem wtedy, że mogłem je wykorzystać do produkcji płytek drukowanych, ale cóż, zorientowałem się zbyt późno, zostały mi 2 złoża węgla. Zdecydowałem się wybudować tutaj niewielką elektrownię węglową na 2,4 GW. Dopchałem to jeszcze gejzerem, który znalazłem tam pod tym węzłem kolejowym, żeby dobić do mniej więcej tak 2,7 do 3 GW w zależności od fluktuacji gejzeru. I po co to wszystko? Po pierwsze, bo mogę, a po drugie, mam pewien pomysł, żeby odciąć tę fabrykę i przy okazji naszą kopalnię uranu od reszty sieci. Pomysł jest taki, aby zapewnić sobie niewielkie, ale mam nadzieję, że w przyszłości, bo to jest bardziej długoterminowy plan, bezpieczeństwo energetyczne. Gdyby wywaliło mi całą główną sieć energetyczną, widać tutaj szereg linii wchodzących do tej oto rozdzielni, to przynajmniej produkcja uranu, a przy okazji też elektroniki, z których jeden komponent, mianowicie ograniczniki SI, też z tego co widziałem będą potrzebne w elektrowni, żeby to sobie dalej działało. W długiej perspektywie czasu być może uda mi się z tego osiągnąć właśnie takie dodatkowe bezpieczeństwo energetyczne, że potencjalna awaria nie wyłączy mi całego łańcucha dostaw do elektrowni atomowej. I teraz weszliśmy sobie do rozdzielni. Jest to moja standardowa rozdzielnia, którą zaprojektowałem na potrzeby rozbudowy sieci na całą resztę świata. Ona umożliwia połączenie 4 linii i krzyżowanie ich w dowolny sposób za pomocą tych przełączników i 2 tak zwanych mostków. Te mostki pozwalają mi w dowolnych kombinacjach spinać te 4 linie, czyli mogę po prostu wszystkie 4 linie wchodzące połączyć w jedną sieć. Mogę zrobić tutaj 2 sieci, czyli albo na krzyż stąd tak, albo na ukos, więc wszystko tu zależy ode mnie tak naprawdę, jak te mostki wykorzystam. Na razie mam tutaj 3 odnogi linii północnej, N1, N2 i N3, które wchodzą, i od tej strony mam połączenie do sieci, którą nazwałem mini sieć elektronika. Początkowo miała zasilać ona fabrykę, teraz podłączona jest do niej też elektrownia, za chwilę pojawi się i nasza kopalnia i spróbujemy odciąć ją od reszty sieci. Widzimy, że jest ona podłączona do mostku numer 1, tak jak cała linia północna. Jest też podłączona jako jedyna do mostku numer 2. I to, co możemy zrobić, to przesunąć wajchę. I już, jesteśmy odcięci. Widzimy, że mamy produkcję na poziomie niecałych 3 GW, a zużycie to maksymalne 1437 MW. Zatem mamy pewien zapas jeszcze na budowę kopalni. W przyszłości, jeśli będę chciał, a być może spróbuję,
mam też taką możliwość, żeby połączyć to z odnogą N2 i odciąć tak naprawdę nie tylko fabrykę elektronika, ale też pozostałe prawie wszystkie fabryki północy. Jeszcze nie jestem do końca w tym miejscu, bo widzicie, że produkcja to jest 4,3, no tak mniej więcej gigawata, bo to zależy od tego, jak tam gejzery fluktuują. Maksymalne zużycie to 4,600. Jak dodam kopalnię uranu, to będzie pod 5 gigawatów, zatem musiałbym jeszcze wzmocnić drugą taką niewielką elektrownię węglową, znajdującą się na końcu tej linii, aby to się wszystko spięło. Ale ponieważ teraz właśnie nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, to przełączmy z powrotem. Wracamy do oryginalnego ustawienia i kończymy z tym, że nasza mini sieć elektronika i nasza kopalnia znajdują się na łasce i niełasce świeżo zbudowanej elektrowni węglowej. I cóż, po takim wstępie możemy udać się na tytułowy dach świata. Mam tutaj już wybudowaną taką klatkę schodową, która prowadzi właśnie do naszej miejscówy. Będziemy mieć tam nie tylko złoże uranu do zaeksploatowania, zagospodarowania, ale też bardzo ładne widoki i oczywiście sporą dawkę promieniowania. To znaczy, może nie sporą, bo przynajmniej na razie to jest samo złoże, więc tam tego uranu za dużo nie ma, który by nam to promieniowanie mógł wygenerować, ale na pewno jeśli zaczniemy wydobycie, napchamy magazyny, to na górze sytuacja może zrobić się naprawdę nieciekawa. Oczywiście nie idę tam na YOLO, jestem odpowiednio zabezpieczony, mam mój kombinezon przeciwpromienny, mam zapas filtrów jodyny, zresztą pokażemy tutaj tych filtrów. Mam w tym momencie 100. Natomiast mogę skorzystać jeszcze z magazynu międzywymiarowego. Gdzieś tutaj powinienem mieć zapas też pozostałych filtrów. W mojej głównej bazie na piętrze stacji kolejowej, która znajduje się w budowie, stworzyłem taką niewielką fabrykę, która na bieżąco produkuje mi te filtry nasączone jodyną, dzięki czemu mam ich praktycznie nieskończony zapas. Mogę de facto w nieskończoność przebywać w strefie niebezpiecznej, o ile pamiętam, żeby co jakiś czas sobie przerzucać te filtry z magazynu do mojego ekwipunku, ponieważ nie robi się to automatycznie. O, i teraz jak mamy ten zapas filtrów, to możemy tutaj dość bezpiecznie przebywać. Widzimy, że ta miejscowa jest tak pusta. Czeka na zagospodarowanie, to jest dopiero przed nami. Zrobiłem tutaj jedynie taki kawałek betonu. Pierwsze, co nam trzeba zrobić, to zrobić sobie zasilanie. Zasilanie jest nam potrzebne do po prostu plecaka szybującego, który jest naprawdę rewelacyjny, jeśli chodzi o poruszanie się po takim placu budowy, tylko oczywiście trzeba być w zasięgu sieci energetycznej, żeby to wszystko działało. Zatem zacznę od takiej kombinacji. Teraz mogę już się bezpiecznie po tym terenie poruszać. Nie ukrywam, że mam pewien pomysł na tę miejscówę. Spróbujemy go sobie tutaj teraz zrealizować, a ponieważ to jest w zasadzie tylko kopalnia, jedna wiertnica plus jakieś magazyny i oczywiście stacja dronów, to myślę, że zmieścimy się w czasie jednego odcinka z niemal całą konstrukcją. I właśnie, wspomniałem o dronach. Co się z tym uranem stanie, jak już go wydobędziemy? Uran, jako że jest promieniotwórczy, powiedziałem, że on trafi tam do elektrowni atomowej. Nie chciałbym go przewozić koleją, żeby mi tutaj po prostu takie napromieniowane pociągi nie jeździły i nie zagrażały wszystkiemu, co znajduje się w ich pobliżu. Do przewożenia takich materiałów świetnie nadają się drony, ale żeby drony też latały, potrzebują paliwa. To paliwo będę dostarczać z fabryki Sulfurica, którą niedawno zbudowaliśmy. Tam produkuje akumulatory
i za ich pomocą możemy napędzać drony. Popatrzmy sobie jeszcze na widoki, ponieważ mamy tutaj piękną panoramę wszystkiego, niemal wszystkiego, co do tej pory zbudowałem. Widzimy moją główną bazę, Nowa Brica Zero, jeszcze niedokończoną stacją kolejową, tam jest Quartika, Metalika, Chromika, czyli fabryki północy, placówka wydobywcza dosiarki, chemika, tu jest nasz kompleks elektroniczny, tam elektrownia węglowa Kraterika oraz Sulfurika, linie kolejowe ciągnące się gdzieś tam po horyzont. O, tam widać plac budowy, na którym powstanie przetwórnia aluminium w przyszłości. Zatem to są te piękne widoki i fajnie by było w tej konstrukcji jakoś ten aspekt wyeksponować, że jesteśmy tak wysoko, że możemy się tutaj po prostu no nie tylko napromieniować, ale też pooglądać cały świat gry, a przynajmniej no, sporą jego część. Dobra, zatem weźmy się za budowanie. Na pewno myślę, że skoro tutaj zrobiliśmy tę klatkę schodową, to ta klatka wyznaczy nam pewną oś, wzdłuż której zagospodarujemy ten teren. Tu jest złoże uranu, zatem po tej stronie powinna się znaleźć część wydobywcza oraz magazynowa, a porty dronów najlepiej umieścić w tym miejscu. I aby sobie to wszystko rozplanować, najlepiej wytyczmy jakieś takie robocze fundamenty. Port dronów ma wymiary 3x3 fundamenty. Zresztą pokażemy sobie, to się stacja drona nazywa po polsku. Zatem i ta główna platforma jest taka wyniesiona do góry, zatem to się doskonale nadaje, żeby postawić te stacje troszkę niżej. O, i ja tu teraz dosunę i widzimy, że to nam się ładnie zaczyna zgrywać z tą podłogą. I tak też byśmy tu zrobili. Potrzebujemy jedynie rozplanować sobie, gdzie dokładnie te stacje umieścić. O, żeby nam to nie przeszkadzało, to teraz przesunę sobie druty, bo te stacje wyznaczą nam całą resztę konstrukcji. Aby mieć miejsce na zabudowanie tutaj właściwego obiektu, zrobilibyśmy sobie jeszcze taki fundament odstępu i dopiero z tego miejsca byśmy te drony wypuszczali. Potrzebować będziemy przynajmniej 2 stacji dronów. Jedna z nich będzie służyła do tego, żeby przylatywały nam akumulatory, a druga będzie służyła do wysyłania uranu do elektrowni. Akumulatory z tej pierwszej stacji dronów przejadą sobie taśmociągiem do portu na paliwo w tej drugiej, dzięki czemu dron, który będzie kursował do elektrowni, też będzie miał na czym latać. Dronami trochę się już bawiłem, w sensie mam jedną linię dronów latającą sobie gdzieś tam, dowozi mi ona boksy do takiej niewielkiej przetwórni aluminium, głównie na potrzeby budowy, ale póki co nie eksploatowałem ich więcej, zatem nie ukrywam, że jest to też taka dla mnie trochę nowość. Wciąż poznaję możliwości tego mechanizmu, tej mechaniki i to jest na pewno ciekawa okazja. Teraz to, co robię, to staram się wymierzyć to wszystko, zobaczyć, ile miejsca będę tak naprawdę potrzebował na te drony i aby sobie jakoś ładnie rozplanować te stacje. Najlepiej, zanim jeszcze zaczniemy budować, to wytyczyć sobie to po prostu dodatkowymi fundamentami. O, i wydaje mi się, że jak zrobimy tak, no to tutaj te 2 zatoczki nam zostawią i wystarczająco dużo miejsca po tej stronie i też nie będą tutaj zanadto wystawać poza obrys tej skały, żeby ten beton tak
no nie lewitował za mocno w powietrzu. Oczywiście tutaj ten rządek będę docelowo wyburzał, bo na razie te porty stacji dronów nam trochę giną w tym betonie, a przecież będziemy potrzebowali je podłączyć jeszcze. Ale zobaczmy. Usadowimy na razie jedną, drugą stację. I zobaczmy, jak to całościowo tak będzie wyglądać. O, jeszcze mogę tutaj to podłączyć. Ok, czyli tutaj ta platforma z tymi dronami w sumie tak wystaje nieco poza... O, widzimy, że to jest schowane. O, i mam pewien pomysł na to, jak to wykorzystać, bo przecież my nie musimy tego fundamentu w takim razie ciągnąć aż tak daleko. Możemy sobie to delikatnie przyciąć, mniej więcej dotąd. O, i zobaczcie, co się teraz stało. Teraz te platformy tak w interesujący sposób wystają poza obrys tego betonu i tworzą taką, zgodnie zresztą chyba z intencjami projektantów, platformę startową. Trochę można się teraz chyba poczuć jak ptak, bo zobaczcie, jesteśmy tak wysoko, to jest takie niby gniazdo i co dron jak przylatuje, to właśnie z tamtej strony będzie przylatywał, lądował. Okej, wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Zatem myślę, że takie ustawienie nam tutaj zostanie. Od razu sobie akurat tę część możemy podłączyć. Przynajmniej jeśli chodzi o paliwo do dronów. I w tym celu trochę tutaj potrzebujemy sobie zrobić miejsca na to wszystko. Ok, skasowałem aż do poziomu gruntu. Popatrzmy sobie, jak te porty są ulokowane. Aha, dobra, czyli jak tutaj będą przelatywać akumulatory, one nam tędy wyjadą i ja je potrzebuję wrzucić do tego portu. A jednocześnie tutaj tu musi wpadać uran. Gdyby zmienić tę orientację, żeby tu uran stąd uran zabierać, a tu przylatywały wtedy te taśmociągi byłyby krótsze. Ale to będzie trochę nielogiczne, bo jak stamtąd przylatują akumulatory, to najlogiczniejsze jest, żeby one lądowały tutaj, a stąd, żeby drony leciały, bo to żeby się... Nie ma to wielkiego znaczenia, ale tak jakoś bardziej mi pasuje, żeby to był taki kierunek. Ok, zatem w tym celu będziemy potrzebowali tutaj zrobić takie piętrowy układ taśmociągów, a żeby nam to wyszło, trzeba tutaj delikatnie to obniżyć. A jeszcze ciekawe, bo tu zobaczymy, czy nam się to uda wysadzić, czy to jest taka skała właśnie niszczalna, czy element terenu. O tak, udało się zlikwidować. Akurat to udało się pozbyć tego. I teraz możemy zrobić taśmociąg, który nam przetransportuje akumulatory do naszej drugiej stacji. Przeciągnę sobie taśmociągiem linię transportową. Dodam tu jeszcze taką małą ramę filaru, żeby ten podnośnik nie wisiał w powietrzu. To jest taki mój patent, który stosuję w wielu miejscach. I w zasadzie moglibyśmy już teraz tak próbnie podłączyć sobie te drony. Ogólnie drony działają w ten sposób, że jest to środek transportu punkt do punktu. One zawsze kursują między dokładnie dwoma portami. Jeden z nich to tak zwany port domowy, home base, i
dana stacja drona może być bazą dla dokładnie jednego drona, ale jednocześnie do takiej stacji może przylatywać dowolna liczba dronów z innych stacji. Paliwo możemy na kilka sposobów te drony zasilać. Nie każdy rodzaj paliwa dostępnego w grze tutaj zadziała, ale dron pobiera sobie dokładnie tyle paliwa, ile potrzebuje na przebycie trasy między dwoma bazami, ponieważ da się to obliczyć. I też te stacje muszą być zasilone non-stop. Każda z nich pobiera 100 MW mocy, zatem dość dużo i pobiera to niezależnie od tego, czy tutaj jest dron, czy go nie ma, bo aktualnie leci. Zatem pod względem energetycznym jest to dość wymagający środek transportu, aczkolwiek myślę, że pociągi to też są dość prądożerne i jeśli planujemy taką sieć transportową, to myślę, że nie ma się co aż tak przejmować. Po prostu co do zasady trzeba sobie zapewnić odpowiednio dużo prądu na takie zabawy. Ok, teraz umieśćmy drona i chciałbym, żeby tu nam się te akumulatory pojawiły. Zatem najpierw zaczniemy od skonfigurowania sobie tego wszystkiego. Nazwijmy tę stację jako Uranika 1. Placówkę wydobywczą nazwiemy Uranika. Wybierzemy, że to ma latać do Sulfuriki po akumulatory i ok. I mamy jeden problem, bo ten dron też ma latać na akumulatorach. Żeby on wystartował, potrzebuje akumulatorów tutaj, a mam je tam. I tak jakby nie mam teraz ochoty tam lecieć specjalnie po te akumulatory. Zobaczmy, czy może mam coś w magazynie międzywymiarowym, żeby wrzucić. Zobaczmy to wszystko. Mogę nawet... Nie ma. Dobra. To plan B. Trzeba wykorzystać na start inne paliwo. W sumie nie wiem, jak to się zachowa, jak później podmienię mu to paliwo, co się stanie z tym dronem, ale cóż, nie dowiemy się, dopóki nie spróbujemy. Zatem wrzućmy najpierw po prostu zapakowane turbopaliwo, a jak przyleci pierwsza partia akumulatorów, to spróbujemy sobie to paliwo podmienić już na docelowe, ponieważ od tamtej strony ta stacja dronów jest już zasilana akumulatorami, więc ten dron będzie w stanie tam sobie uzupełniać wszystko. I dobra, trzeba zaczekać. Tutaj tak 2,55 pokazuje jako czas przelotu, zatem zobaczmy, co się stanie. Na razie te porty mogą tak sobie być i zabierzmy się za drugi fragment. Na pewno to złoże uranu przykryję betonem i umieścimy tutaj naszą wiertnicę. Ona nam będzie potrzebna, żeby wyznaczyć sobie ogólnie obszar budowania. Jest tylko jedno miejsce, w którym możemy je umieścić, zatem też przyda się wiedzieć, jak bardzo to będzie wysokie. Spróbujmy to pozycjonować. Aha, buduję pod takim kątem, że kąt obrotu wiertnicy nie bardzo pasuje do tego, jak te fundamenty są. I teraz, ok, to jak to ustawić? Jeśli tak zrobimy, to będzie niechlujstwo, ale jeśli zrobimy tak, to już zacznie być sztuką. Dobra, zatem zostawmy to w ten sposób i względem tego będziemy orientować sobie tutaj już przestrzeń magazynową. I teraz, aby to dalej pociągnąć, przydałoby się trochę zabrać za elewację, aby też wiedzieć, ile przestrzeni gdzie mamy do dyspozycji.
I teraz ja bym to zrobił w taki sposób, że to może przytłuszmy sobie delikatnie jeszcze ten fundament. Zacznijmy od umieszczenia jakichś filarów. Uran. To jest taki surowiec z późnej fazy gry. Kojarzy mi się on z taką high-endową techniką. Zatem myślę, że takim stylem, który by tutaj pasował, to by były takie trochę ciemne barwy. Ja je tutaj akurat ich nie wykorzystuję specjalnie. Mam jeden taki obiekt gdzieś tam na bagnach o nazwie Trigonik, gdzie stację kolejową zacząłem budować mniej więcej w tym stylu. Ale tutaj myślę, że taka stylistyka by się bardzo dobrze nadała. Na pewno lepiej niż beton, który dominuje na skalistej pustyni. Ustawmy sobie takie filarki. Ten fundament, tak jak wspominałem wcześniej, on nam będzie wyznaczał oś tego obiektu, zatem względem niego będzie wszystko zorientowane i myślę, że będę chciał zachować, żeby to był taki pierwszy pasaż. Nie będę go zabudowywał. Umieścimy sobie jedynie kolumny po bokach na całej długości obiektu. O, mniej więcej dotąd. O, to w sumie nawet idealnie żeśmy to wymierzyli, bo będzie sparzysta liczba fundamentów i nam się to wszystko ładnie spasuje. Nawet jakbyśmy nie wymierzyli dokładnie, to nie problem jest dodać. Filary stoją. W tym miejscu one się będą zagłębiać w ziemi. Jeśli tutaj będzie pusta przestrzeń, to najlepiej je sobie od razu dodamy, bo to nam też powie, gdzie będziemy mogli ciągnąć taśmociągi na uran. I tak samo chyba najlepiej zrobić to od razu po tej stronie, bo wiemy, że tu będzie obniżone. Musi być kopalnia i właściwie wiertnica nam to wyznacza. I co by teraz tu zrobić? Ok, jeszcze może z tej strony pociągniemy. Filary w dół. O, a tu będzie ciekawie. Dobra, na razie niech będzie w ten sposób. Tutaj też. Łohoho. Da się to jeszcze niżej? W sumie da się, to muszę trafić. O, to powiem, że nawet nieźle to wyszło. Będzie można w przyszłości też tutaj dodać takie łączniki. O, jeszcze tutaj. Dobra, to myślę, że jesteśmy zabezpieczeni. Teraz zastanówmy się nad stylem ścian. Fajnie by było wykorzystać to, że jesteśmy tak wysoko. Skoro mamy takie piękne widoki, to szkoda to zabudowywać pełnymi ścianami. Spróbujmy dodać maksymalne przeszklenia. Może na razie na wysokość 3. Ok. Dodam tutaj jeszcze jedno piętro. Na dole tutaj będą różne rzeczy związane z wydobyciem. Ogólnie uran na pewno nam tu wygeneruje sporo atrakcji związanych z promieniowaniem. Dlatego taka główna część widokowa to raczej będzie na górze po prostu. Aby wykorzystać ten fakt, że możemy tutaj się wysoko pobawić, tylko teraz... Dobra, zanim tam zaczniemy, to fajnie by było zrobić tutaj jeszcze jakieś takie pięterko i żeby tam się schody spasowały.
to będziemy potrzebowali posługiwać się wielokrotnościami 4 metrów, bo tyle ma wysokość fundament i tyle też mają schody. Widzimy, że ten filar ma 4 metry wysokości, zatem albo na tym umieścimy, zaraz zobaczmy, albo tak trochę przesunięte na tym filarze. Spróbujmy najpierw w ten sposób. Jak będą wyglądać takie okna? Jakoś będą, ale wtedy mamy raz, 2, 3, 4, 5 razy 4. Zatem jakbyśmy chcieli zrobić takie kręte schody, to nam to nie wyjdzie symetrycznie. Bo zobaczcie, mamy... Umieść się. Mamy 2 segmenty na taki poziom. Później robimy jeden zakręt, drugi zakręt i ciągniemy i już jest nierówno, bo potrzebowalibyśmy jeszcze jeden segment, żeby się dostać. I to chyba nie będzie fajnie wyglądać, zatem w imię sensowności klatki schodowej przydałoby się to obniżyć. Tak jest spoko. Ale tak będzie bardziej spoko, jeśli chodzi o późniejsze budowanie. Tylko czy to teraz nie będzie zbyt masywne? Tak, tutaj kloc wiszący, zaraz zobaczymy. Okej, trochę jest. Ale możemy sobie poradzić inaczej, bo możemy zastąpić to ramą fundamentu. Ściąłem sobie właśnie wierzchołki tych kolumn. I w ten sposób dodać. I teraz to się tak nawet fajnie będzie trzymało tych filarów. Tylko oczywiście podłogi już nie położę na tym, bo nie trafimy ze schodami. Trzeba by to było jakoś tak zrobić, że... O, właśnie tak. Zlać z tą ramą fundamentu. Zatem to by było to rozwiązanie. To sobie to przeciągnijmy przez całość. I na razie nasz obiekt będzie długi, a wąski. A może dodamy coś jeszcze do tego? Gdyby to przedłużyć jeszcze. O tyle. Czyli dodaję jeszcze od tej strony filary na odpowiednią wysokość. Mam nadzieję, że mi się to równo wychodzi z fundamentami. Jeszcze tu będzie potrzeba dodać. Potem też tak ćwiartka jest. I jeszcze tu się ten filar przydał, ale żeby to go wypozycjonować, to trzeba się pobawić pchnięciami. Chyba jest dobrze. Teraz mogę sobie to ładnie pokryć. Zabudować ten fragment, ten. No, ogólnie wszystko. Aż dotąd.
i dodajemy podłogę na całej długości. Troszkę się trzeba napocić, żeby trafić akurat tam, gdzie chcę. Tutaj chyba będzie łatwiej. A w międzyczasie zobaczmy sobie, co ten dron nam wyczynia. Okej, fajnie, bo widzicie, on już zaczął sobie pobierać on już zaczął sobie pobierać paliwo w postaci akumulatorów z tamtej stacji. Zatem tutaj nie potrzebujemy już tego. Mogę nawet w sumie tak zrobić. I on będzie mi tu już latał. Widzimy, że akumulatory zapełniły nam tutaj slot na paliwo. Zatem dostawy paliwa dla dronów są zabezpieczone. Pierwszy sukces. A drugi sukces, mamy naszą platformę, mamy nasze piętro. Co my z tym piętrem możemy zrobić? Dodajmy jeszcze parę przeszkleń. Ok. Tutaj myślę, że zostawimy tę platformę. Tu zabudujemy, tylko czym? Może przy dronach to już taki rodzaj fundamentu. Ok, to jeszcze do zastanowienia się. Fajnie by było mieć jakieś wejście, zatem jedne drzwi, drugie drzwi, i trzecie drzwi. Przesunąłbym jeszcze prąd. Wiemy już mniej więcej, jaki będzie obrys budynku, zatem możemy to tak zrobić, żeby nam zwyczajnie nie przeszkadzało. Widzimy, że jeśli chodzi o drzwi, też nam się to bardzo ładnie spasowało. Jest na pewno taka symetria, że kończymy akurat tutaj, kończymy tutaj. Drogi, bo dron przylatuje. I tu mogą być przeszklenia. Oczywiście ja tych szyb tak nie zostawię, bo na razie one się tak dość nienaturalnie zlewają z filarami. Trzeba by to jeszcze jakoś wykończyć. I tutaj mam już pewien styl wypracowany niedawno. Wykorzystuje on krzyżującą się belkę. Jest to element, który doszedł stosunkowo niedawno, bo dopiero w wersji 1.2, która została wydana na początku czerwca. Ale już znalazłem dla tego elementu całkiem sporo zastosowań. W sumie jest to jedyny taki element czysto wizualny, który doszedł w najnowszej wersji. I nie ukrywam, że bardzo się on przydaje, bo zobaczcie, jaki sposób na robienie okien odkryłem. Mianowicie właśnie bardzo ładna rama nam wychodzi, szczególnie jeśli wykorzystamy wykończenie ze stali węglowej. Zaczynają się z tego robić takie fajne okna. Jeszcze oczywiście tutaj mamy przestrzeń jakoś do zagospodarowania. Jakąś ścianą by się tu przydało, ale ta będzie za wysoka, bo ona nam będzie tam wystawać. Za to możemy pociągnąć prostą ścianę przez całą długość obiektu. Jeszcze tutaj. Teraz drugi rządek. I trzeci rządek. I to już powinno nam sięgać bezpośrednio do fundamentu i tak się też dzieje. Ok, zatem od tej strony mamy. Włączę latarkę. O i zobaczcie, jak to teraz fajnie wygląda. Mamy taką kratownicę, mamy sufit, więc
I jak wchodzimy od strony tej klatki schodowej, to ładnie ze sobą koresponduje. Autozapis na wszelki wypadek. I mamy taki właśnie korytarz, pasaż pieszy na osi budynku. To będzie ładne. Widzę to zdecydowanie. Jeszcze tu prąd przesuniemy. Jak to będzie? Teraz się udało. Ale z zewnętrznej ta kratownicę jednak przydałoby się zabudować. I tu na szczęście nie muszę za wiele eksperymentować, bo mam już sprawdzony styl. On mi się sprawdził już na innych konstrukcjach i jest pewną wariacją tego, co wypracowałem już w sulfurice, co później zastosowałem w elektronice. Mianowicie bierzemy jeszcze taki kawałek ściany, przesuwamy z kontrolem o niewielką odległość i dodajemy po prostu głębię. A ten pasek kolorujemy na taki jaskrawy zielony. To są barwy Nova Bricki, a jednocześnie się bardzo ładnie komponują z promieniowaniem, z uranem. O! Kolejne zastosowanie tej krzyżującej się belki. Widzimy, że tu jest taka przerwa. Możemy ją pociągnąć w ten sposób i też zmienić jej kolor na zielony i dostajemy już takie ładne łączenie. Zatem zaczyna to nabierać już pewnego takiego charakteru. Zastanówmy się nad piętrem. Też skoro to ma być trochę takie widokowe miejsce, oczywiście przeszklenia. Dotąd. I jeszcze jakiś do tego dach. Dach tutaj już trochę lżejszy zrobimy. Do tego wykorzystam sobie te proste ściany. I wykorzystam fundament o wysokości 1 metra, robiąc taką oto przestrzeń. Domknijmy to jeszcze od tej strony, aby zobaczyć, jak to wyjdzie, zanim zabudujemy całą resztę. Coś z tego będzie zdecydowanie, ale przyda się jeszcze delikatny szlif i najlepiej, żeby to był szlif z wykorzystaniem tego elementu. Spróbujmy. No dobra, pociągnijmy 40, bo to się zawsze, jeśli się na to zdecyduje, to i tak pójdzie przez całą długość, więc nie ma znaczenia, czy ja tam 20 parę metrów, czy 40. Oczywiście tutaj trzeba zgodnie z tym. Ten dach powinien się na czymś wspierać, zatem dobrze by było, żeby przynajmniej te kolumny były jeszcze wzmocnione. I dodajmy takie oto wykończenie. Dotąd. Ciągnijmy do końca. Do tego parę łączników. W tych miejscach, gdzie to się tak zlewa. Tutaj. Zobaczmy. O! Coraz lepiej. Jeszcze trochę głębi, zatem
Też ten zielony pasek. Z tej strony. Ładnie. Coś z tym betonem trzeba tu zrobić. Na razie jest on taki... No może nie bez stylu, bo beton też potrafi mieć swoją urodę. Zresztą taki surowy beton wykorzystywałem chociażby w elektronice. Ale tutaj, skoro już zaczęliśmy w takim stylu, to on nie pasuje. Tu się nam przyda... A, w zasadzie miałem te ściany już, bo... Betonowa, ale pokolorowana na stal węglową. I to nadaje jej właśnie takiego koloru. Który dużo bardziej pasuje do tego miejsca. Zatem możemy to właśnie w ten sposób domknąć. O, wykończyć jeszcze od tej strony. Jeszcze zielony pasek. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czy na takiej wysokości? W sumie na tej by było najsensowniej, tylko właśnie, bo trafimy w stację dronów, ale aż zobaczę. Ok, bo jeszcze jest opcja, żeby ten pasek po prostu zrobić niżej. Wtedy nie będę musiał. A zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ok, też będzie wyglądać, tylko wtedy mi powstanie delikatna asymetria, bo między tym paskiem a tym są dokładnie 12 metrów. Tu też jest 12 metrów, a tak to by było 16. A dobra. Zostawię ten górny pasek, to akurat jest taki element, że jak stwierdzę, że jednak nie, to można go zawsze zmienić. Zatem to zostaje. No dobra, to w takim razie zagospodarowujemy całą konstrukcję. Zrobię tu jeszcze przynajmniej jedną ścianę do końca, żeby mieć tak wizualnie widok, żebyśmy po prostu mogli sobie wyobrazić efekt końcowy, kiedy przynajmniej jedna ściana jest skończona. Resztę dokończę za chwilę offline przed finałem, na którym zobaczymy ukończony obiekt. Ok, i jeszcze właśnie tutaj ramę okienną sobie doróbmy. O, tutaj brakuje. Zaczęliśmy robić, a nie skończyliśmy. Zatem taki mniej więcej będzie tutaj styl tego obiektu. Żeby właśnie mieć pełen pogląd, przydałoby się tutaj pociągnąć. Tutaj i tutaj. Jestem zadowolony z efektu.
trochę inny od stylu pustynnego, takiego betonowego, który dominuje w tej części. Za to myślę, że bardzo ładnie koresponduje on z ideą łańcucha produkcji bazującego na uranie, będącego już należącego już zdecydowanie do późnej fazy gry, dość wymagającego. O, i widzimy, jak to wszystko się będzie pięknie prezentować. Być może dodam tu jeszcze jakąś taką iglicę nad tym wszystkim, ale to za chwilę. To, co jeszcze chciałbym zrobić przed przejściem w tryb offline i dokończeniem, to zajęciem się właśnie uranem i dostarczeniem go do naszej placówki. Znaczy nie do placówki, tylko do stacji drona. W tym celu potrzebuję sobie delikatnie tu odsłonić trochę przestrzeni, aby wiedzieć, którędy puszczę taśmociąg. I tutaj będzie wlot. A wiecie co? Jeszcze na razie usunę to wszystko, bo prawdopodobnie zostanie mi tu jeszcze miejsca na to, żeby dodać magazyn na akumulatory. I tak samo chciałbym, żeby ten uran mi się magazynował. Może nie w jakichś dużych ilościach, ale zdecydowanie, żeby on tutaj był. W tym miejscu przyda mi się jeszcze... Aha, tutaj w sumie tu jednak te fundamenty zostawię. Tę klatkę schodową dodajmy, aby się dało wchodzić. Jak najwięcej miejsca po tej stronie. A tu możemy dać schody do góry. Razy 2. Obrót. Trzeba będzie skasować troszkę elementów. O. I tak oto dostajemy wyjście na piętro. Jeszcze półfundament. Zobaczymy, może windę też dodam w przyszłości, ale na chwilę obecną takie coś mi w zupełności wystarczy. Teraz wiemy, ile tutaj mamy miejsca. Spróbujmy ulokować kontenery na uran. Najlepiej robić to krok po kroku, czyli zaczynamy od inteligentnych rozdzielaczy. Od razu je sobie skonfigurujmy, żeby nam się po kolei te magazyny zapełniały. Te kontenery. Równo z fundamentem. Aha, i tu widzę, że wchodzimy już na filar, ale to jest takie niewielkie. Myślę, że może zostać. Większym problemem będzie to, że trafiamy tutaj idealnie na klatkę schodową. Nawet, troszkę za daleko to ustawiłem. Teraz będzie... Nie. To mi się do schodów podpisowało. Chyba trzeba będzie tu jeszcze dokonać takiej małej korekty. Ale podłączymy taśmociąg. I ponownie. To jest niechlujstwo, ale jak damy zakrzywienie, to zaczyna to być sztuką. I już mamy gdzie ten uran trzymać. Niestety nie mamy za bardzo jak go wyprowadzić, ale tu będzie dość łatwe do naprawienia, bo wystarczy, że sobie przesunę ten filar aż dotąd. O. I trzeba będzie tutaj dorobić
trochę budynku. Tu sobie zostawić miejsce na klatkę schodową. Tamtą zlikwidujemy. Nawet można tę kolumnę teraz skasować. I teraz nam się wszystko ładnie zmieści. Zatem z logistyki tu jeszcze łączniki i ten taśmociąg po prostu przerzucimy sobie w to miejsce. Tutaj będę się posiłkował nakładanym wspornikiem. Aha, tylko za bardzo go ustawiłem. Za bardzo się nałożył. O, teraz już lepiej. Niech sobie tutaj wchodzi. Tu niech się obniży. Zakręt. I możemy sobie go gdzieś tu przeprowadzić. O, dokładnie odtąd. Okej, właśnie w takich placówkach wydobywczych właśnie to jest fajne, że tam nie ma za bardzo nic skomplikowanego. Parę magazynów, wiertnica, system transportu. No, jeszcze tutaj możemy właśnie się pobawić, by mieć miejsce na te nasze akumulatory. A to nawet tutaj się zmieści, myślę. No bo zobaczcie, jak to możemy ładnie teraz wykręcić, jak to się nam spasuje. Pyk. A tu obok będzie powód. Nie trafiamy już teraz w żaden filar. A w tej części dodamy sobie taką przestrzeń magazynową na te nasze akumulatory. Tak. Do tego tradycyjnie inteligentny rozdzielacz. Tu trzeba będzie delikatnie wykręcić. Teraz spróbujemy to ogarnąć. Ta skała, ją się powinno dać wysadzić. Więc pyknijmy nobeliska. Tak, i pozbywamy się kłopotu. Jest, a po tej stronie łącznik i taśmociąg powrotny. To trzeba sobie trafić. Oczywiście w złą stronę ten taśmociąg jedzie, ale to jest na szczęście proste do skorygowania. I już. Komponent wydobywczy jest gotowy. Teraz pozostaje tylko nam zabudować tę podłogę, dodać jakąś rozdzielnię. O, tutaj możemy tak zrobić. Tutaj w tę stronę przykrywamy to wszystko takim fundamentem na 1 metr, tylko może nie w trybie krzywych. Raz, 2
3, klatka schodowa do przesunięcia. Autozapis. I co? I myślę, że w takim oto setupie już bez problemu sobie dokończymy ten obiekt offline'owo, to znaczy ja dokończę i za chwilę zapraszam Was na finał, w którym obejrzymy sobie gotowy obiekt. Zatem do zobaczenia za chwilę. Witam Was na finale. Po dodatkowej sesji budowania placówka Uranika, bo tak się ten obiekt nazywa, jest gotowa do przyjęcia pierwszych gości i można ją oficjalnie uznać za otwartą. Obiekt dał mi sporo frajdy, jeśli chodzi o budowanie i szczerze mówiąc nawet się nie spodziewałem, że wyjdzie to aż tak fajnie. Bardzo mi się podoba ta miejscówka. Tak jak wspomnieliśmy, po prawej mamy stację dronów, jedna jest już w pełni funkcjonalna, a po lewej część wydobywczą. Na górze ulokowałem magazyn energii, żeby jakoś to miejsce zagospodarować. Zatem wejdźmy do środka. No może nie tutaj, tylko na główny taras. Zacznijmy najpierw od poziomu 0. Mamy ładne wyjście na stację dronów z tarasem widokowym, w którym możemy sobie podziwiać tę część Nowa Briki z widokiem nawet na odległe place budowy, które jeszcze czekają na nasze przybycie i zagospodarowanie. Obok sklep z pamiątkami, oczywiście zakupione Fixit. Wspomniane promieniowanie, na razie nie uruchamiam właściwej wiertnicy, żeby tutaj tego promieniowania nie produkować więcej. Akumulatory bardzo ładnie dolatują, aczkolwiek przy okazji odkryłem mały błąd do poprawienia w sulfurice, czyli fabryce znajdującej się tam, która nas w te akumulatory zaopatruje. Mianowicie źle zrobiłem pętlę zwrotną wody, znaczy pętlę zrobiłem dobrze, tylko ona by funkcjonowała, gdyby kwas siarkowy był jeszcze, znaczy jak to się, kwas siarkowy? Tak, to jest kwas siarkowy. Gdyby się nam zużywał, a nie zatkał. Po lekkiej przeróbce produkcja akumulatorów ruszyła. Możemy zejść sobie na poziom -1, oczywiście magazyny. Tam można się też dostać przez włas do taśmociągów. Jest też oczywiście wyjście na skałę. Trzeba uważać, aby nie spaść. Ale wróćmy się, tutaj nie ma już więcej nic ciekawego. I zapraszam Was windą na poziom 1. Nadjechała. Łyk kawy. I jesteśmy. Na piętrze magazyny energii. Aby jakoś zagospodarować tę przestrzeń, to jest taki dobry zapychacz, a zawsze się przydają. Widok na moją główną bazę Nowa Brikę Zero oraz Fabryki Północy. W oddali tamto świecące takie zielone Petrolika. Jest też oczywiście sterownia, nie mogło jej zabraknąć, ze wszystkimi przełącznikami. Mamy 2 obwody, zatem naszą placówkę możemy zasilać albo bezpośrednio z elektrowni, albo z obwodu mini sieci, obejmującej też fabrykę Elektronika Północ. Kontrola świateł, oświetlenie, drony, wydobycie. Wszystko jest. I cóż my mamy dalej? Kolejny tarasik widokowy. Tym razem troszkę nam światło przeszkadza. A na deser dla strudzonego budowniczego kawiarnia z naszą radioaktywną kawą. Espresso, americano, cappuccino, latte macchiato do wyboru. Są stoliki, można posiedzieć i oglądać piękny wschód słońca nad Nowa Briką. Z racji charakteru tej placówki kawiarnię nazwałem na cześć polskiej podwójnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, uhonorowanej w ten sposób za szereg odkryć dotyczących zjawiska promieniowania. Nie mogło być inaczej i myślę, że taka kawiarnia
idealnie podkreśla charakter miejsca, w którym się znajdujemy. I co? Zatem tak prezentuje się nasza placówka wydobywcza uranu. Mogłem do tego oczywiście podejść na zasadzie mam wyrobane, postawić samą wiertnicę obok stacji dronów i nie robić tutaj nic więcej, bo w sumie po co tutaj przychodzić. A właśnie można się też pobawić i zagospodarować takie miejsce, jak to wydawałoby się surowa skała wystająca w niebo. Co tu ciekawego, co można robić w takim miejscu? Otóż można i to całkiem sporo. Jak widać, nawet z pojedynczej wiertnicy da się wycisnąć ciekawy, bardzo ładny, myślę, obiekt, tylko muszę tutaj uważać, żeby nie odlecieć daleko, bo inaczej zginąć nie zginę. Ten plecak ma tryb swobodnego spadania, ale na pewno powrót zająłby mi tutaj trochę czasu z miejsca, w którym bym wylądował. Zatem kontynuując naszą myśl, widać, że nawet z pojedynczej wiertnicy da się wycisnąć fajny obiekt z pomysłem, z odrobiną humoru. O, jeszcze nawet jedna drobna rzecz do poprawienia została, ale już wszystko załatane. I co? Ja wam dziękuję za towarzyszenie mi w tej kolejnej przygodzie z budowaniem. Jakie kolejne plany? Najwyższa pora, aby udać się na południe i dokończyć łańcuch produkcji elektroniki, którego cały czas mi brakuje. Tam gdzieś na trawiastych stepach, za tymi skałami, za czerwoną dżunglą powstanie drugi kompleks elektroniczny w trochę innym stylu architektonicznym. I tym będziemy zajmować się w kolejnych odcinkach. Zatem ja was żegnam. Ja wam dziękuję za tę wspólną przygodę. I co, jeśli podobają wam się te treści, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, gdyż pomaga mi to w rozwoju kanału i docieraniu do kolejnych graczy. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.